Witajcie! Komputery w ciągnikach siodłowych odpowiadają za całą masę procesów i funkcji oraz zachowują wiele istotnych dla kierowców informacji. Dzisiaj zapoznam Was z niektórymi ustawieniami takiego systemu w MANie TGX. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Na początku zaznaczam, że w innych markach ich komputery i ustawienia będą wyglądać inaczej. Różnice są nawet pomiędzy niektórymi modelami i rocznikami MANa. Jednak podstawowe informacje, które możemy pozyskać tą drogą, nie powinny się znacząco różnić. Dla wielu z Was temat może wydawać się oczywisty, ale uwierzcie mi, nie dla wszystkich jest. Dlatego uznałem, że warto go zrealizować. Dobra, komputerem w MANie można sterować z kierownicy. Przyciski są tutaj. Menu włączamy w tym miejscu, u dołu, a po opcjach poruszamy się tymi strzałkami. Przyciskiem OK wybieramy i zatwierdzamy konkretne ustawienie, a ta strzałka odpowiada za cofanie się do poprzedniej zakładki w menu. Komputerem możemy też operować za pomocą przycisków na desce rozdzielczej. Jest to mniej wygodne, w zasadzie do wykorzystania, jeśli coś stanie się z przyciskami na kierownicy. Po włączeniu menu mamy 4 podstawowe ustawienia. Te dotyczące pojazdu, systemu audio, połączeń telefonicznych i komunikatów komputera. A te kreski to jest powrót. Najciekawszym dla nas będzie menu pojazdu, które jest kopalnią wiedzy o ciągniku i jego stanie. Co my tutaj mamy? W tym menu mamy informacje związane z jazdą. Na samej górze jest kasowanie zapisów dotyczących trasy. Jak to skasujecie, to zaczną Wam się rejestrować od zera zapisy dotyczące np. średniego zużycia paliwa czy prędkości. W tym miejscu sprawdzamy wspomniane średnie zużycie paliwa. W prawym dolnym rogu jest liczba przejechanych kilometrów od ostatniego kasowania danych. A tu po lewej jest podana całkowita ilość zużytego paliwa. Tutaj to wszystko. Pod zakładką Trasa Prędkość jest informacja o naszej średniej prędkości. Tutaj też mamy liczbę przejechanych kilometrów od ostatniego kasowania. A po lewej jest łączny czas prowadzenia. OK, przechodzimy do kolejnej zakładki. Tutaj są częściowe funkcje tachografu, więc wiadomo o co chodzi. Jazda, pauza i tak dalej. Pod tą zakładką natomiast sprawdzamy chwilowe zużycie paliwa, czyli ile paliwa spalamy w danym momencie jazdy. W tym miejscu można sprawdzić ciśnienie ładowania, w sumie do ładowania. Chodzi o turbo. W modelu MANa, którym dysponuję, w zakładce dane jazdy więcej nic nie ma. Ale w niektórych wersjach może kryć się tutaj coś jeszcze. Kolejnym podmenu w zakładce Pojazd są dane kontrolne. Pod zakładką Olej silnikowy mamy pokazany poziom i temperaturę oleju. Tu sprawdzimy napięcie akumulatora. U mnie jest poprawne, bo jeden akumulator ma 12 V. Są 2, więc mamy 24. No trochę ponad, bo niedawno przyjechałem i akumulatory się ładowały. To powinno za chwilę spaść. Poniżej mamy przedstawioną procentowo pozostałą grubość okładzin hamulcowych. Na pierwszej osi lewa i prawa strona, no i na drugiej osi też obie strony. Jakby pojazd był czteroosiowy, to byłoby oczywiście tu zaprezentowane wartości dla pozostałych osi. Poniżej mamy zapas ciśnienia w układzie pneumatycznym z wartością podaną w barach. W danych całkowitych mamy z kolei podane informacje dotyczące przejechanych godzin oraz zużytego paliwa przez ten ciągnik w ogóle. W serwisie możemy sprawdzić, kiedy wypada nam kolejna czynność serwisowa, taka jak na przykład wymiana oleju silnikowego, osuszacza i tym podobne. Na koniec mamy diagnostykę, gdzie można sobie sprawdzić błędy, które zakomunikował komputer. Na przykład EDC mamy tutaj. To jest diagnoza sterownika w silniku. Na podstawie tego numeru można zorientować się, co oznacza dany błąd. Te błędy można skasować komputerem diagnostycznym. TCU to jest sterownik skrzyni biegów. Tutaj też mamy kilka błędów. Na samym dole jest ZBR, czyli sterownik świateł. Ta funkcja zapala wszystkie kontrolki, dzięki czemu możecie sprawdzić, czy każda z nich działa poprawnie. Niektóre mogą świecić na żółto lub na czerwono. Zmieniamy to tutaj. Kolor zależy od tego, czy komunikat, który spowodował zapalenie się kontrolki, jest krytyczny, czy też tylko informacyjny albo ostrzegawczy. Na temat błędów i komunikatów zrobię jednak osobny odcinek, a teraz przechodzimy dalej. W zakładce Diagnoza mamy jeszcze identyfikację pojazdu.
Do sprawdzenia tutaj jest numer podwozia, typ silnika, numer silnika i na koniec ograniczenie prędkości zapisane komputerowo. Teraz pokażę Wam jedną ciekawą rzecz. Niektóre ze wskaźników w ustawieniach komputera można wyróżnić sobie tak, by wyświetlały Wam się na stałe. Wystarczy wybrać takie ustawienie i za pomocą guzika zatwierdź rzucić je na pulpit. Ja sobie wezmę na przykład coś z danych pojazdu. Może chwilowe zużycie. No i mam. Teraz będzie się to stale wyświetlało w czasie jazdy. Oczywiście można taką opcję w dowolnym czasie zmienić na inny wskaźnik albo wyłączyć całkowicie. Robi się to w menu, pojazd i wskaźnik wyłącz. OK, zniknęło. Przejdźmy jeszcze do ustawień pojazdu w menu. Ustawienia. Pierwszym ustawieniem jest włącznik Efficient Roll. To manowska nazwa systemu, który ma, nazwijmy to, ekologiczne zastosowanie. To polega na tym, że komputer wrzuca bieg jałowy, jeśli z obliczeń wyjdzie mu, że taka operacja oszczędzi paliwo. Działa on tylko jeśli jedziemy na tempomacie, a droga jest wpisana do map topograficznych w oprogramowaniu pojazdu. Poniżej ustawiamy prędkość ostrzegawczą. Tu wybieramy wartość, po której zaświeci się nam taka czerwona lampka w tym miejscu na desce obok prędkościomierza. Łatwo zmienić takie ostrzeżenie i na przykład jak jeździ się dużo w terenie zabudowanym, to można sobie ustawić na 50 km na godzinę i będzie nas trzymało w ryzach. Tutaj natomiast ustawiamy sobie głośność sygnału ostrzegawczego i aktualną godzinę. A tu jasność i kontrast wyświetlacza. Niektórzy nie wiedzą, jak w tym manie wyłączyć światła dzienne, bo one odpalają się samoczynnie po włączeniu zapłonu. Nie da się ich zgasić z poziomu deski, bo taką opcję mamy tutaj. Z kolei w tym miejscu ustawiamy sobie, w jakich jednostkach komputer ma nam wyświetlać zużycie paliwa. Tutaj do wyboru są litry na 100 km, kilometry na litr, litry na godzinę i mile na galon. Na samym dole są informacje serwisowe. Tutaj ustawia się wyprzedzenie, z jakim komputer ma nam wyświetlać komunikaty. Aktualnie jest to 4 tygodnie. Możemy na przykład ten czas skrócić do 2. W ustawieniach to wszystko. Oczywiście w tym modelu MANA. W innych mogą być jeszcze jakieś dodatkowe opcje. W menu możemy sobie jeszcze zmienić ustawienia języka, systemu audio oraz telefonu, ale w te rzeczy nie będę się dzisiaj zagłębiał. Tak pokrótce wygląda menu w MANie TGX. Jeśli macie jakieś pytania, to umieśćcie je w komentarzu pod filmem. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.